Szanowni Państwo, w poprzednim materiale starałem się opowiedzieć ogólnie o wiertłach krętych, o ich budowie, materiałach, z których są wykonane i zastosowaniach. W tym filmie skupię się na przykładach tanich wierteł krętych oraz sprawdzę, jak radzą sobie przy pracach w drewnie. Będzie to osprzęt marki Parkside, Parkside Performance, Yato i Wolfcraft. Zaprezentuję zarówno wiertła oznaczone jako do metalu, wiertła wielozadaniowe, jak i te dedykowane do drewna z ostrzem prowadzącym. Zapraszam na film. Pierwsze z prezentowanych wierteł pochodzą z zestawu marki Parkside. Co prawda oznaczone są jako wiertła do metalu, ale sprawdzimy, jak radzą sobie z drewnem. W dosyć pokaźnej kasetce z tworzywa z ugumowanymi rogami znajdujemy komplet 15 wierteł o średnicach od 2 do 10 mm, przy czym najmniejsze rozmiary wierteł są zdublowane. Są to wiertła z chwytem walcowym. Wiertła wykonane są ze stali szybko tnącej HSS i pokryte powłoką tytanową, najpewniej azotkiem tytanu, co nadaje im złotego koloru. Widzimy charakterystycznie ukształtowaną część skrawającą z tak zwanym szlifem krzyżowym. Kąt rowków wiórowych jest standardowy i wynosi około 20 stopni. Kąt wierzchołkowy z kolei typowy dla wierteł ze szlifem krzyżowym 135 stopni. Dzięki temu wiertła te nadają się do wiercenia w twardych metalach. Niestety z drugiej strony dosyć duży kąt wierzchołkowy może sprawiać, że ciężko będzie wycentrować te wiertła idealnie w zaznaczonym punkcie. Druga grupa wierteł, które chciałem zaprezentować, to tak zwane wiertła wielozadaniowe, dla których producenci wskazali drewno jako jedno z możliwych zastosowań. Zacznijmy od wierteł Yato. Zestaw 5 wierteł o średnicach od 4 do 10 mm i chwycie sześciokątnym 6,35 mm zamknięty jest w niewielkiej plastikowej kasetce. Na opakowaniu znajdujemy informację o tym, że część skrawająca została wykonana z węglika wolframu YG8X, cechującego się twardością w zakresie 89 do 91 w skali Rockwella. Producent deklaruje również, że osprzęt ten nadaje się do robienia otworów w PCV, betonie, stali, aluminium, ceramice i drewnie. Z drugiej strony opakowania znajdujemy informacje o wymiarach, zarówno o długości samych wierteł, jak i ich rowków wiórowych, które np. dla wiertła o średnicy 6 mm są zauważalnie krótsze niż w przypadku pozostałych prezentowanych wierteł. Jak wspomniałem, wiertła mają część skrawającą w postaci wlutowanej płytki z węglików wolframu, co jest powszechne dla tego typu wierteł. Sama część prowadząca wykonana jest najprawdopodobniej ze stali węglowej. Rowki pokryte są czerwoną farbą. Kąt rowków wiórowych jest duży i przekracza 30 stopni. W tym przypadku, jak i w przypadku wszystkich wierteł wielozadaniowych, mamy do czynienia z płytszymi rowkami wiórowymi niż w przypadku wierteł do metalu. W konsekwencji większa jest średnica rdzenia. Z kolei kąt wierzchołkowy wynosi 130 stopni. Podobnym do kompletu Yato jest zestaw wierteł wielozadaniowych Parkside Performance. Nieduże plastikowe pudełko mieści 7 wierteł o rozmiarach od 4 do 12 mm i chwycie walcowym. A jedyne, czego możemy się dowiedzieć z opakowania, to to, że część skrawająca wykonana jest z węglika spiekanego oraz, że nadają się one do płytek, betonu, cegły, metali i oczywiście drewna. Konstrukcja wiertła jest analogiczna jak w przypadku wierteł Yato. Posiadają one wlutowaną płytkę z węglików części skrawającej, a rowki pokryte są farbą, tym razem białą. Jeśli chodzi o część prowadzącą, to jeśli się nie mylę, jest to też stal węglowa. W tym przypadku kąt rowka wiórowego jest standardowy i mieści się w przedziale między 20 a 30 stopni, natomiast kąt wierzchołkowy wynosi podobnie jak poprzednio 130 stopni. Ostatnie wiertła wielozadaniowe, jakie chciałem zaprezentować, to wiertła Wolfcraft, pochodzące z zestawu z przyrządem do wiercenia prostopadłego. Chociaż wiertła Wolfcraft do najtańszych nie należą, to uwzględniając obecność w zestawie wspomnianego przyrządu sprawia, że ich cena staje się bardziej przystępna. W opakowaniu znajdujemy 5 wierteł o średnicach od 4 do 10 mm i chwycie walcowym. Na pudełku znajdujemy również informację, że nadają się one do pracy w metalach, cegle, tworzywie sztucznym oraz oczywiście drewnie.
Niestety, firma Wolfcraft poskąpiła jakichkolwiek innych informacji, zarówno o materiale, z którego wykonana jest część prowadząca, jak i materiale, z którego wykonano końcówkę. Można się jednak spodziewać, że mamy tutaj podobne rozwiązanie jak w poprzednich przypadkach, czyli korpus ze stali węglowej z lutowaną częścią skrawającą z węglika spiekanego. Całość pokryta jest czarną powłoką oksydacyjną. Kąt rowka wiórowego wynosi około 30 stopni, a zatem jest na granicy między wartością klasyfikowaną jako standardowa a duża. Kąt wierzchołkowy, podobnie jak w dwóch pozostałych przypadkach, wynosi 130 stopni. Ostatnie dwa komplety wierteł, które tutaj zaprezentuję, to są wiertła dedykowane do drewna z tak zwanym ostrzem centrującym. Jak jednak widać, w ich budowie jest kilka znaczących różnic, o których wspomniałem już w materiale o wiertłach krętych. Zestaw wierteł Parkside zapakowany jest podobnie jak w przypadku wierteł do metalu w duże plastikowe pudełko z gumowanymi krawędziami. W środku znajdujemy 15 wierteł o średnicach od 3 do 10 mm, przy czym te o mniejszej średnicy się powtarzają. Wiertła wykonane są ze stali węglowej i posiadają uchwyt walcowy. Charakterystyczna jest część skrawająca, która w środku posiada ostrze centrujące, ułatwiające precyzyjne umieszczenie wiertła w punkcie, w którym chcemy wiercić. Z kolei ostrza skrawające unoszą się na zewnątrz, dzięki temu w trakcie wiercenia najpierw następuje przecięcie materiału na obwodzie, a to wpływa na przykład na mniejsze wyrywanie materiału. Kąt rowka wiórowego wynosi około 20 stopni. Komplet Parkside Performance zapakowany jest w niewielkie plastikowe opakowanie, zawierające 6 sztuk wierteł o średnicach od 2 do 8 mm. Wykonane są one, co nie tak powszechne w przypadku wierteł do drewna, ze stali szybko tnącej HSS. Ponadto od poprzednich wierteł do drewna różni je część robocza. Zarówno inaczej wyprofilowana jest część skrawająca, ostrze centrujące jest niższe i ma większy kąt. Krawędzie skrawające są ustawione prostopadle do osi obrotu i unoszą się jedynie tuż przy obwodzie. Drugą istotną różnicą są inaczej ukształtowane rowki wiórowe. W tym przypadku zastosowano tzw. rowki paraboliczne, które z jednej strony są dosyć szerokie i pozwalają efektywnie wybierać i transportować na zewnątrz wióry, a z drugiej strony sprawiają, że rdzeń ma stosunkowo dużą średnicę. Kąt nachylenia rowka wiórowego jest duży i przekracza 30 stopni. To wszystko sprawia, że wiertła te nadają się lepiej do drewna twardego. Dla lepszego zilustrowania różnic zestawiłem teraz te dwa wiertła do drewna obok siebie. Po lewej wiertło Parkside do drewna miękkiego, po prawej wiertło Parkside Performance do drewna twardego. Widać zauważalne różnice w części skrawającej, jak i w budowie rowków wiórowych. Teraz przeprowadzę test tych tanich wierteł pod kątem zastosowań amatorskich. Sprawdzę zatem, jak spiszą się wiertła przy wierceniu w bezstępnej kantówce sosnowej o grubości 30 mm, płycie wiórowej o grubości 18 mm, sklejce o grubości 9 mm, otworów o średnicy 6 mm, czyli jednej z trzech typowych średnic podkołki meblowej. Wiercić będę na wylot, zostawiając szparę pod materiałem, tak aby móc sprawdzić, jak duże wyrwania mogą pojawić się przy wykonywaniu otworów przelotowych. Do wiercenia użyję wiertarki Bosch GSR 12V35 FlexiClick ustawionej na drugi bieg. Ocena będzie jednak mocno subiektywizowana, bowiem na wynik rzutować będą moje umiejętności. Sprawdzę szybkość wiercenia, jakość otworów oraz ich średnicę, oceniając ją przez pryzmat potencjalnego praktycznego zastosowania, czyli sprawdzając, jak osadza się w nich kołek 6 mm, którego wymiar wcześniej zweryfikowałem. Zacznijmy od wiercenia w kantówce sosnowej. W przypadku wiercenia w kantówce sosnowej najefektywniej poradziło sobie wiertło do drewna twardego Parkside Performance. Z kolei najgorzej wypadło wiertło Yato. Jakość otworów z wierzchu materiału nie budzi zastrzeżeń. Natomiast jeśli chodzi o wyrwania przy wierceniu na wylot, to tutaj znowuż najwięcej zastrzeżeń można mieć do wiertła Yato.
Dosyć duże wyrwanie pojawiło się też przy wykorzystaniu wiertła do drewna twardego Parkside Performance. Jest to jednak wiertło dosyć agresywne i przewiercenie tak wąskiego kawałka drewna zajmuje ułamek sekundy. Zatem przy odrobinie większej wprawy tych wyrwań może tak dużych by nie było. Jeśli chodzi o dopasowanie kołków w otworach, to najlepiej kołek trzymał się w otworach wywierconych wiertłem Wolfcraft, a w drugiej kolejności wiertłami Parkside do metalu oraz do miękkiego drewna. Teraz czas na laminowaną płytę wiórową. Znowuż najwięcej problemów sprawiało jad. Całkiem przyzwoicie wypadło wiertło do metalu, które jednak przy rozpoczynaniu wiercenia wyraźnie się przesuwało. Podobnie rzecz się miała w przypadku wierteł wielozadaniowych. Jeśli chodzi o powierzchnię materiału, to najlepiej wygląda otwór wykonany typowym wiertłem do drewna. Natomiast wyrwania od spodu dla wiertła do drewna twardego Parkside Performance są praktycznie niewidoczne. Niewiele gorzej wypadło pod tym względem również wiertło do metalu. Jeśli chodzi o rozmiary otworów, to we wszystkich przypadkach są one właściwie zbliżone. Ostatni test to wiercenie w sklejce. Jeśli chodzi o sklejkę, to tutaj najlepiej radzi sobie znowuż Parkside Performance. O dziwo wiertło do metalu i wiertło do drewna miękkiego dały podobne efekty, tak wydajnościowe, jak i jakościowe. Natomiast wiertło do drewna pozwoliło na większą dokładność ułożenia środka otworu względem wyznaczonego punktu. W tym teście wiertła wielozadaniowe spisały się najsłabiej, w szczególności uwzględniając jakość otworu wykonanego na wylot. Poza otworem Yato rozmiary wywierconych otworów też nie odbiegały znacząco od wielkości kołka, chociaż najciaśniej trzymał się on w otworze wykonanym wiertłem Wolfcraft i wiertłem Parkside do metalu. Podsumowując, spośród testowanych przeze mnie wierteł, według mnie najlepiej spisało się wiertło Parkside Performance do twardego drewna. Pozwala ono wiercić efektywnie, a jakość otworów jest bardzo dobra. Oczywiście przy wierceniu w materiałach drewnianych warto sięgać po wiertła dedykowane, które spisują się lepiej niż wiertła zadaniowe czy wiertła do metalu, chociażby z tego powodu, że łatwiej ustawić środek otworu względem wyznaczonego punktu. Jeśli jednak decydujemy się na skorzystanie z wierteł wielozadaniowych, to tutaj bardzo przyzwoicie wypada wiertło Wolfcraft. Niewiele ustępuje mu Parkside Performance wielozadaniowy, natomiast porównywalnie z wiertłem wielozadaniowym Wolfcraft radziło sobie też wiertło do metalu. Rozczarowująco wypadło wiertło Yato. Sprawiało wrażenie tępego, wyraźnie wędrowało po materiale, wiercenie było mało efektywne, powodowało duże wyrwania przy wierceniu otworów na wylot. Jedyną jego zaletą był chwyt sześciokątny.